Oh my god! Mój kanał jest tak popularny. Mam ponad 1000 subskrypcji. Jestem większy od Jezusa. Oj, co to? Czemu spada liczba subskrypcji? Zawiodłem się. Nie wierzę, że to powiedziałeś. Większe od Jezusa? Jak ty mogłeś? Czy ja właśnie zostałem skancelowany? W dzisiejszym odcinku omawiamy, co znaczy zostać skancelowany. Skąd w ogóle wzięło się to słowo cancel i dlaczego tak dobrze przyjęło się w języku polskim. Dzisiaj Janek gets cancelled. I jak zawsze proszę o łapkę w górę, subskrypcję i jeśli chcecie, możecie oglądać wiele różnych filmików, które ja zrobiłem na tym kanale Jestem Janek. Dziękuję za obejrzenie i lecimy do materiału. Ten przykład, który występował w intro mojego filmiku, może się wydawać przesadzony, ale dokładnie coś takiego wydarzyło się w latach 60. I to z największym zespołem świata, czyli The Beatles. W tamtym czasie cały świat dosłownie umierał za Beatlesami. Najpopularniejszy zespół na ziemi, prawdziwa sensacja. Gdziekolwiek się pojawili, tysiące wrzeszczących fanów. Lotniska, hotele, koncerty, wszędzie tłumy. To wszystko doprowadziło frontmana zespołu Johna Lennona do pewnego wniosku. W 1966 roku w jednym z wywiadów powiedział: The Beatles są teraz popularniejsi od Jezusa. To jest liverpoolski akcent, swoją drogą. Mój dziadek był z Liverpool, więc mam prawo przynajmniej starać się robić ten akcent. Doesn't sound like Liverpool at all. Lennon wkrótce dowiedział się, że chyba nie powinien był tego mówić publicznie, bo to, co nastąpiło, było prawdziwa katastrofa. Wiele amerykańskich stacji radiowych przestało grać ich muzykę. Ludzie nawet publicznie palili płyty Beatlesów. Pojawiły się bojkoty koncertów i fala nienawiści. Lennon musiał się tłumaczyć. Na specjalnej konferencji prasowej mówił, że nie chciał nikogo obrazić, że miał na myśli, że szkoda, że popkultura zamienia religię. Chociaż jak wiemy od jego piosenki Imagine, nie był dużym fanem religii, ale w każdym razie do takich niuansów nikomu wtedy nie było w głowie. Czy to było przykładem cancel culture? Wtedy jeszcze nikt tego określenia nie używał. Jednak mechanizm był dokładnie ten sam. Więc tu pojawia się pytanie, skąd w ogóle pochodzi to słowo cancel? Słowo cancel, jak się można było spodziewać, pochodzi z łaciny. Dokładnie od słowa cancellus, które oznacza kratę. W sensie fizyczna krata, jak w oknie, jak w więzieniu. Ale to słowo ma ciekawsze pochodzenie niż mogłoby się wydawać, bo cancellus to zdrobnienie słowa cancer. Tak, tego samego, co oznacza chorobę i znak zodiaku. Po angielsku cancer, po polsku rak. I właśnie tutaj robi się ciekawie. Zarówno choroba, jak i zwierzę mają jedno słowo, bo łączy je kształt. Rak jako nowotwór w starożytności był postrzegany jako coś, co otacza, co obejmuje tkanki. Coś w rodzaju organicznej kratownicy. I dokładnie tak samo działa crab. Jego skrzypce zakrzywiają się do środka, tworząc zamknięcie. Okej, ale co to wszystko ma wspólnego ze słowem cancel, jak my go znamy? Słowo cancel pojawi się w języku angielskim około końca XIV wieku jako czasownik kancelar. Oznaczało przekreślić, ale nie jedną linią, tylko siatką, liniami horyzontalnymi i wertykalnymi. Jak krata, jak w więzieniu, jak w kancelarii sądowej. To cancel to nie znaczy tylko, że coś zostało przekreślone. To znaczy, że ktoś to przekreślił. Ktoś miał prawo, władzę, uprawnienie, by to unieważnić. To nie jest losowy akt, to gest autorytetu. You will respect my authority! Kancelowanie wymaga kogoś, kto stoi przy bramie, jak strażnik, jak cenzor, jak sędzia. Kogoś, kto decyduje, to może zostać, a to już nie.
I właśnie ten wymiar, że cancel niesie ze sobą czyjąś władzę nad tym, co zostaje wymazane, jest dosłownie wpisane w to słowo. Bo łacińskie cancellus to nie tylko krata jak w więzieniu. To także nazwa zakratowanej balustrady w kościele, tej, która oddziela księży od reszty wiernych. Za tą barierą był chancel, miejsce zarezerwowane dla duchowieństwa, dla tych, którzy decydowali, co wolno, a co nie. Swoją drogą, jeśli interesuje Cię historia słowa wolno, to mam cały film na ten temat, ale najpierw proszę dooglądaj ten film. Dziękuję bardzo. A od tego chancel mamy dzisiejsze słowo kancelarz. Człowiek, który ma moc coś dozwolić, a czegoś nie dozwolić. I dokładnie tak wyglądało użycie słowa cancel przez setki lat. Jeśli twój ulubiony serial został odwołany, to został odwołany przez szefa stacji. Decyzję z góry. Koncert, na który kupiłeś bilety, został odwołany, bo organizator, ten kto miał władzę, podjął decyzję. To był cancel jako akt autorytetu. You will respect my authority! Ale dziś to już nie działa tak samo, bo dziś kancelować może każdy. Już nie trzeba być szefem lub innego rodzaju autorytetem, wystarczy tweet, komentarz, wiralowy filmik, masz publikę, masz władzę. To, co kiedyś było zarezerwowane dla kancelarzy, dziś jest dla wszystkich. To prowadzi nas do swoistej demokratyzacji kancelowania. Do tego stopnia, że pojawiło się nowe określenie cancel culture, czyli kultura kancelowania. Współczesny cancel culture stało się możliwe dzięki powszechnemu życiu mediów społecznościowych, szczególnie w poprzedniej dekadzie. Takie aplikacje jak Twitter czy Facebook pozwoliły zwykłym ludziom domagać się odwoływania programów, zwalniania ich gwiazd, a w niektórych przypadkach nawet więzienia oskarżonych. Cancel culture szczególnie zyskało na znaczeniu podczas ruchu #MeToo, który miał na celu walkę z molestowaniem seksualnym poprzez publiczne ujawnienie sprawców. Skazanie słynnego potentata filmowego Harvey'a Weinsteina pokazało, że ta nowa forma, przez niektórych nazywana wręcz sprawiedliwością tłumu, ma realną siłę. Niebawem te same metody zaczęto stosować wobec innych osób publicznych. Tym razem nie tylko za przestępstwa seksualne, lecz za przewinienia obyczajowe, rasistowskie wypowiedzi, homofobiczne komentarze. Problem w tym, że granice tego, co przekracza linię, nie są jasne. Czasem są wręcz zaskakująco cienkie. I zanim się obejrzeliśmy, nawet stare nagrania sprzed dekad zaczęły być uznawane za podstawę do kancelowania. I wkrótce cancel culture zaczęło się obracać przeciwko samym kancelującym. Dziś skancelowany może zostać każdy, nawet w swojej paczce znajomych czy we własnej rodzinie. Oczywiście bycie wykluczonym z jakiejś grupy nie jest niczym nowym, ale zmiana polega na tym, że dziś, kiedy to się dzieje, ktoś może powiedzieć, że jesteś skancelowany. You are cancelled. You are terminated. A dlaczego właśnie cancel, a nie jakieś inne słowo? Niektóre źródła, które czytałem, twierdzą, że słowo to pochodzi ze slangu kultury afroamerykańskiej, gdzie używało się go jako synonimu wyrzucenia kogoś z grupy, towarzystwa, kręgu. Do tego dochodzi jeszcze porównanie z kancelowaniem programu telewizyjnego. Coś, co zostaje zdjęte z anteny i o czym więcej się nie słyszy. W kraju, gdzie telewizja miała gigantyczny wpływ kulturowy, takie skojarzenie nie powinno dziwić, chciałem powiedzieć. No dobra, ale czemu po polsku mówimy cancel, a nie został odwołany? Przecież polski język ma takie słowo. Bo cancel to nie tylko słowo, to pakiet skojarzeń, to kod kulturowy, który przyszedł do nas z internetu, a konkretnie z Twittera, z YouTube'a, z TikToka. Jeśli dziś mówisz, że ktoś został skancelowany, to nie chodzi tylko o to, że spotkało go krytyka. To znaczy, że oberwał od społeczności, że jego obecność w sferze publicznej została przekreślona. Pamiętasz to słowo? I co ważne, często nie przez instytucję, ale przez tłum.
A więc zapożyczono słowo cancel i stworzono z niego nowy czasownik skancelować. No dobra, to wszystko jest ciekawe, ale co ja sam myślę o cancel culture? Osobiście ja skłaniam się ku wybaczeniu jako zasadzie. Ludzie mówią i robią głupie rzeczy cały czas, ale moim zdaniem kancelowanie ich za to nie prowadzi do sprawiedliwości. Raczej prowadzi do strachu, paranoi i w końcu każda rewolucja zaczyna pożerać własne dzieci. Są osoby, które są po prostu złe i nie okazuje skruchy i czasem warto się od nich odciąć. Ale broń jako jest cancel dziś używane jest z taką lekkomyślnością, że samo słowo traci sens. Może następnym razem, gdy usłyszysz kogoś mówiącego coś głupiego czy niewygodnego, nie dołączaj od razu do tłumu z widłami. Potraktuj to jako szansę, żeby zmierzyć się z czymś niewygodnym w sobie, bo to właśnie przez pokonywanie trudności rozwijamy się jako ludzie. Więc jak dla mnie, jedna rzecz, którą naprawdę warto skancelować, to cancel culture. I na tej nucie, moi drodzy, dzisiaj się skończymy. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję, że obejrzeliśmy mój film. Kolejnego razu chcę poprosić o łapkę w górę, o subskrypcję. Mam bardzo dużo ciekawych filmów dotyczących tematów jak lingwistyki i historia i po prostu moje zdanie, moje poglądy jako Amerykanin, który uczy się polskiego. Mam nadzieję, że to było ciekawe dla Was. I jeśli macie jakieś, nie wiem, rekomendacje, jakie tematy byłyby ciekawe do tego kanału, to poprosiłbym o komentarz. Napiszcie coś w komentarzu, moi drodzy. I do zobaczenia następnego razu.